Kryzys przyjaźni pokazuje ryzyko polegania na szlakach w Rosji i premiuje alternatywę, także te w Polsce. Boom fotowoltaiki w Europie jest zagrożony. Tajne posiedzenie w USA rodzi spekulacje o ataku na Iran. Jest 25 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rurociągi Rosji staną się trendowate. Dostawy ropy przez Rosję są ryzykowne przez jej inwazję na Ukrainie. Szczegół z nowych sankcji pokazuje, że ucieka czas na uniezależnienie się od ropy, ale także rurociągów Rosji. To memento dla Słowacji, Węgier oraz Niemiec. Nowe sankcje unijne wobec Rosji są wciąż przedmiotem negocjacji przez weto Węgier, które zablokowały nowy pakiet w odpowiedzi na przerwę dostaw ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń na Ukrainie. Wznowienie pracy przyjaźni zostało przesunięte kilkukrotnie. Najnowszy termin to 26 lutego. Na 27 lutego jest zaplanowane zaś posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw ropy przy Unii Europejskiej. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen zaapelowała do Ukrainy o sprawne prace na rzecz przywrócenia dostaw, ale to jej pozostawiła dobór sposobu oraz czasu zakończenia remontu. Przerwa nastąpiła 27 stycznia po ataku rosyjskim na ukraiński odcinek ropociągu Przyjaźń. Słowacja i Węgry oskarżają Ukraińców o celowe opóźnienie wznowienia pracy. Nie ma informacji pozwalających zweryfikować tę tezę. Należy oczekiwać, że dostawy zostaną wznowione, choć kryzys przyjaźni unaocznił możliwość szybkiego porzucenia ropy z Rosji dzięki istniejącym alternatywom. Słowacja oraz Węgry zamówiły dodatkowe dostawy przez naftoport w Chorwacji, która dopuściła tylko źródła nierosyjskie. Zgodnie z sankcjami unijnymi na dostawy ropy z Rosji wyłączona jest tylko południowa nitka ropociągu Przyjaźń. Jednakże Komisja ma przedstawić propozycję legislacyjną o zakończeniu wszelkiego importu ropy rosyjskiej do 2027 roku. Według Reutersa stanie się to 15 kwietnia, aby uniknąć koincydencji czasowej z wyborami na Węgrzech zaplanowanymi na 12 kwietnia. Tymczasem pomimo weta w Unii Europejskiej nowe sankcje zostały wprowadzone w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę przez Wielką Brytanię, która do tej pory koordynowała tę politykę z Brukselą. Wśród podmiotów objętych sankcjami jest Transneft, operator rurociągów naftowych w Rosji, a więc także ropociągu Przyjaźń. Brytyjczycy przyznali zwolnienie spod tych restrykcji dla Przyjaźni do 14 listopada 2027 roku. Oznacza to, że nawet jeśli dostawy ropy z Rosji wrócą do Słowacji i Węgier, to sankcje brytyjskie mogą blokować ropociąg Przyjaźń przed końcem przyszłego roku. Oznaczałoby to również zagrożenie bezpieczeństwa dostaw przyjaźnią do Niemiec. Warto przypomnieć, że Niemcy odbierają ropę klasyfikowaną jako kazachska KEPCO przez ropociąg Przyjaźń od Kazmunajgaz. To może być fizycznie ropa rosyjska, o czym świadczyły informacje z polskich laboratoriów z 2023 roku. Istnieje możliwość, że Słowacja i Węgry będą torpedować blokadę wykorzystania rurociągów rosyjskich tak, jak wywalczyły zwolnienie spod sankcji unijnych dla południowej nitki Przyjaźni. Ich obecne rządy uznają za korzystną premię taniej ropy rosyjskiej REPCO i uznają za drugorzędne ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw z tego tytułu. Ewentualna zmiana władzy w Budapeszcie albo Bratysławie może odwrócić tę optykę. Pozostaje poza tym ryzyko nowych uszkodzeń Przyjaźni, dalej zakłócających dostawy, dopóki trwa wojna. Sam Transneft może być przedmiotem machinacji Rosji, które pozwoliłyby mu omijać sankcje brytyjskie poprzez zmiany własnościowe albo pośrednictwo. Było tak w przeszłości w przypadku spółki Nord Stream 2 AG, zarejestrowanej w Szwajcarii, ale należącej do Gazpromu. Sankcje brytyjskie mogą oznaczać, że w bliskiej przyszłości nie będzie dalej możliwe korzystanie z rurociągów rosyjskich przez klientów w Europie. To kolejny sygnał dla Słowacji, Węgier oraz Niemiec, że powinny poszukać innych źródeł. Te są szeroko dostępne. Południowi sąsiedzi Polski mają do dyspozycji naftoport w Chorwacji, a Niemcy polski naftoport w Gdańsku. Potencjalna współpraca polsko-niemiecka przy rafinerii Schwedt umożliwiłaby wspólną inwestycję w rozwój dostaw tym szlakiem. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Integracja gazowa. Ministerstwo Energii wzięło udział w Transatlantic Gas Security Summit w Waszyngtonie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej podpisały tam porozumienie o wzmacnianiu bezpieczeństwa gazowego poprzez współpracę LNG z USA. W tle były dalsze rozmowy o dostawach przez Polskę na Słowację.
Umowa atomowa. Orlen i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy podpisały w Waszyngtonie umowę o wspólnym rozwoju projektu BWRX-300. Orlen Synthos Green Energy ma zainwestować w przygotowanie projektu referencyjnego małych reaktorów dla Polski. To szansa na standaryzację, obniżkę kosztów i rozwój floty reaktorów tego typu. Drogi rynek. Koszty funkcjonowania rynku mocy w Polsce łącznie za lata 2021-2046 wyniosą około 200 miliardów złotych w cenach bieżących, oszacowało Forum Energii w najnowszym raporcie. Postuluje zniesienie opłaty mocowej na rachunkach za energię w okresie nadpodaży. Korekta bezpieczeństwa. Energy Transformation and Innovation Council opublikowała raport pokazujący jej zdaniem fundamentalny błąd polityki klimatycznej, przez który Europa zamieniła zależność od gazu z Rosji na tę od surowców i komponentów OZE z Chin. Proponuje korektę, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. LNG przez Niemcy. Ukraiński Naftogaz zamówił ładunek LNG do odbioru przez pływający terminal w Niemczech i Polskę od Deutsche Regas. W ten sposób uzupełnia niedobory wywołane atakami Rosji na sektor gazowy na Ukrainie. Gaz na dłużej. Dania rozważa przedłużenie eksploatacji złoża gazu Tyra do 2050 roku ze względu na bezpieczeństwo dostaw w Unii Europejskiej. Jest to m.in. jedno ze źródeł dostaw przez gazociąg Baltic Pipe do Polski na mocy umowy Orlenu z Orstedem do 2028 roku. Boom zagrożony. European Market Outlook 2025 autorstwa Solar Power Europe przekonuje, że wycelowane subsydia oraz szybkie procedury pozwoliły powiększyć skumulowaną moc fotowoltaiki na świecie do 3 terawatów. Kluczem mają być teraz instalacje hybrydowe z magazynami, których rentowność rośnie. Ostrzegają, że zamiana wsparcia w taryfach na kontrakty różnicowe utrudni pozyskiwanie pożyczek w Europie. Gra o pieniądze. Unia decyduje obecnie o nowych wieloletnich ramach finansowych 2028-2034. Od nowych zasad zależy, czy poziom wsparcia dla transformacji energetycznej będzie odpowiedni, informuje Polski Komitet Energii Elektrycznej w kontekście raportu Polityki Insight o miliardach z programów unijnych na transformację. Jeszcze wieści ze świata. Elastyczny węgiel. Z analizy Ember wynika, że energetyka węglowa staje się w Chinach w coraz większym stopniu elastycznym uzupełnieniem energetyki odnawialnej dominującej w sieci. W ciągu 2 lat ma w pełni zmodernizować bloki węglowe do pracy w takim reżimie. To alternatywa wobec magazynów energii sugerowanych przez Ember. Między klimatem a surowcami. Departament Energii USA lobbuje w Międzynarodowej Agencji Energii o blokadę regulacji o walce z emisjami metanu w Europie, aby utorować drogę rozwojowi eksportu gazu i ropy w ramach polityki dominacji energetycznej. Unia chce chronić klimat, a jednocześnie zastąpić surowce Rosji. Wygrane USA. Nie możemy przestać wygrywać, mówił o zwycięstwie drużyny narodowej w hokeju nad Kanadą prezydent USA w najdłuższym orędzie o stanie państwa w historii. Mówił także o ropie. Właśnie otrzymaliśmy od naszego nowego przyjaciela i partnera, Wenezueli, ponad 80 milionów baryłek ropy. Mówił o układzie po zatrzymaniu Nicolasa Maduro. Tajne posiedzenie. Ta sprawa jest poważna, a administracja USA musi uzasadnić swoje racje przed narodem amerykańskim, powiedział lider mniejszości demokratów w Senacie USA po tajnym sprawozdaniu sekretarza stanu Marco Rubio o Iranie. Brent trzyma się powyżej $71 za baryłkę ze względu na ryzyko ataku. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.